Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień naszej wyprawy. Kuźwa, nie wiem czy drugi czy trzeci. Już się gubię, tyle się dzieje, słuchajcie, że ja już się gubię, który to jest dzień. I mam nadzieję, że jeszcze długo to potrwa. Słuchajcie, jest godzina 5:50, wstałem o 5:30, żeby wam pokazać wschód słońca w Pakistanie, w Karakorum. Jesteśmy w prowincji Gilgit-Baltistan, wysoko w górach. Tutaj jesteśmy na wysokości 2200 metrów. Słuchajcie, jest obłędnie. Wiem, będę się powtarzał, ale jest naprawdę obłędnie. Słuchajcie, o 4:00 się obudziłem, bo musiałem iść do ubikacji i o 4:00 już, o 4:00 zaczęło się nawoływanie do modlitwy w każdym meczecie tutaj. Słuchajcie, taka kakofonia dźwięków, coś niesamowitego. Każdy meczet na swój sposób przesunięty o kilka sekund albo na swój sposób wzywający w całej dolinie, wszędzie tutaj za mną, z jednej, z drugiej strony, wszystkie meczety zaczęły nawoływać do modlitwy. Niesamowite wrażenie, coś czego w Polsce na pewno nie doświadczycie. Słuchajcie, jest prawie 6 godzina, słońce powoli wstaje, gdzieś tam się jeszcze za chmur leciutko przebija, a tu wam pokażę, poczekajcie. Jest 6 godzina i nie wiem czy to będzie widać na tym obiektywie, spróbuję, poczekajcie, o. Słuchajcie, jest 6 godzina, a tu już chłopaki grają w piłkę. I teraz zastanawiam się, dlaczego o tej porze grają. Czy dlatego, że faktycznie jest przyjemnie chłodno, czy dlatego, że no tutaj jest tak, że wszyscy ci młodzi ludzie pomagają w domu, w sklepach, w warsztatach. I wczoraj to było ewidentnie widać, jak szliśmy przez miasto i wchodziliśmy do kolejnych sklepików, to wszędzie gdzieś tam jakieś dzieciaki nosiły rzeczy, pomagały w sprzedaży i tak dalej. Więc nie wiem, czy kwestia tego, że jest chłodno, czy kwestia tego, że to jest jedyny dzień, jedna chwila ich dnia, kiedy mają trochę wolnego czasu, trochę dla siebie. Nie mam zielonego pojęcia. Zupełnie inaczej niż w Polsce, nie? Zresztą zobaczcie, jakie jest boisko. Boisko jest kamienno-piaskowe, taki pył tu jest. No jesteśmy na pustyni, zieleni tu jest naprawdę niewiele. Trawy tu nie ma praktycznie nigdzie. No jest trwa jakiś konkurs strzałów, konkurs rzutów karnych. A nie no, powiedzcie, czy nie chcielibyście się budzić z takim widokiem. Ja pięczę, dla takiego widoku warto wstać o tak barbarzyńskiej porze, o 5:30. Coś niesamowitego. A jak się dobrze przyjrzycie, spróbuję wam to jeszcze przybliżyć. Dajcie sekundkę. Jak się dobrze przyjrzycie, to tam leży śnieg. Tam, w tamtym rejonie. Tam leży śnieg. I jeszcze wschód słońca. Nie mam pojęcia, jak to będzie na tej kamerze wyglądało, ale myślę, że na zdjęciach to wyjdzie całkiem fajnie. Kochani, wschód słońca na 2200 metrów nad poziomem morza. Jest obłędnie. Słuchajcie, tutaj grałem w piłkę i tu już się rozpoczął pełnoprawny mecz. Natomiast kawałek dalej na drugim boisku grają w krykieta. Krykiet jest oczywiście sportem narodowym w Pakistanie, wprowadzonym przez Brytyjczyków, kiedy byli w tym regionie. No i w Pakistanie, z tego co wiem, z tego co się orientuję, mają naprawdę niezłą drużynę krykieta. Ale kurde, z każdą minutą, z każdym promieniem słońca więcej, z każdym stopniem słońca wyżej, te góry wyglądają coraz lepiej. Można co chwilę się patrzeć albo w jedną, albo w drugą stronę. O Jezu, i szczerze powiedziawszy powiem wam, że nawet gdyby, nie wiem, zepsuły nam się motocykle i nie dało się jeździć, to nie miałbym nic przeciwko temu. Nie narzekałbym, gdybym musiał tutaj spędzić najbliższe 2 tygodnie, naprawdę. No dobra, jaki jest plan na dzisiaj? Szczerze powiedziawszy nie wiem do końca. Jak zwykle, nic dziwnego w tym kraju. Na pewno plan jest taki, że o 8, czyli za jakieś 1,5 godziny mamy śniadanie. Po śniadaniu musimy już być spakowani i jesteśmy wiezieni do innego hotelu.
Tam spędzimy prawdopodobnie najbliższe 2 noce. I około godziny 9, 10 powinna dołączyć do nas reszta ekipy, która wczoraj wyleciała z Polski. Z tego co czytaliśmy tam na WhatsAppie, już wylądowali w Islamabadzie, już tam Jimmy ich przejął i oni mają lot chyba o 7, czyli za pół godziny, za 40 minut powinni startować z Islamabadu. Tutaj lot trwa około 40 minut do godziny, no z godziny się czeka na bagaże, czyli koło 9-10 powinni być na miejscu. Co będzie dalej? Nie wiem. Czy dzisiaj odbieramy motocykle, czy jutro będziemy dopiero odbierać motocykle? Tego jeszcze nie wiem, to się okaże w ciągu dnia. Czy będziemy coś robić dzisiaj? Też nie wiem. No zobaczymy, w jakim stanie reszta grupy przyjedzie, bo zakładam, że będą po całej nocy podróży, będą mocno wyrypani, więc też raczej sił nie będą mieli na to, żebyśmy jakoś mocno się angażowali w atrakcje dzisiaj. Ale pewnie coś Jimmy dla nas również przygotował. Słońce wstało, jest tak ostre znowu. Tutaj słuchajcie, bez okularów się nie da, bez kremu do smarowania się kompletnie nie da. Nie na tej wysokości, nie w sytuacji, kiedy jesteście kompletnie odsłonięci i nie macie gdzie schować w cieniu. Dobra, słuchajcie, ja się idę do końca pakować. Muszę to zrobić po cichu, bo Justynka jeszcze śpi. Nie chciałem jej budzić, bo była wymęczona tak samo. No i widzimy się pewnie podczas śniadania. Moi drodzy, czekamy na śniadanie. 7:45. Nie ma prądu. Podobno jest to częsta przypadłość tutaj. Przy każdym domu, może nie przy domu, ale przy jakichś hotelach, restauracjach i tak dalej, wszędzie są generatory prądu, stare diesle. Co ciekawe, wszystkie domy są podpięte do jakiejś sieci, bo te przewody gdzieś sobie tam latają, ale oprócz tego mają generatory prądu, oprócz tego mają panele słoneczne na dachu, a i tak zdarzają się braki prądu, tak jak i teraz. Więc powerbanki do Pakistanu koniecznie trzeba zabrać. A zanim pójdziemy jeszcze na śniadanie, to wam chcę pokazać, bo wczoraj już nie zdążyłem, co dostajecie w PIA, czyli Pakistanian International Airlines, jako posiłek. Takie pudełeczko Great People to Fly With. Zrobimy sobie taki szybki unboxing. W środku, moi drodzy, skromnie, ale nieźle. To wczoraj z Justynką próbowaliśmy, zjedliśmy takie jedno. To jest taki coś a la pasztecik wypełniony mielonym mięsem, mocno przyprawiony, lekko pikantny, komin mocno czuć. Do tego babeczka, ketchup, do tego paszteciku, bo no jest trochę suchy, trochę zasusza. Zestaw sztućców, chusteczka, no i taki skromny zestaw. Słuchajcie, jak na 40-minutowy lot w zupełności wystarczy. Oprócz tego pani jeszcze szła z wózkiem i to było najśmieszniejsze, że nie rozdawała gotowych napojów, jakichś takich buteleczkach ludziom, tylko pytała, co kto chce pić i nalewała do takiego małego kubeczka Pepsi, Sprite, Fantę, znaczy nie Pepsi, tylko Colę chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Już nie pamiętam, czy Pepsi, czy Cola, mniejsza z tym. Jakiś taki napój gazowany, Fanta, Sprite i coś tam jeszcze. Także tak wyglądają posiłki w liniach lotniczych pakistańskich. Dobra, zbieramy się zaraz na śniadanie. Żeby nie zanudzić Was ujęciami z samej jazdy, postaram się przemycić Wam od czasu do czasu różne ciekawostki z tego, jakby nie było egzotycznego dla naszego kręgu kulturowego kraju, jakim jest Pakistan. Zacznijmy od wezwań do modlitwy, o których wspomniałem wcześniej w tym filmie. Nazywają się Adhan. Adhan został przyjęty przez twórcę i proroka Mahometa około roku 624. Modlitwa jest obowiązkiem każdego muzułmanina, dlatego Adhan wygłaszany jest z minaretu przez muezina 5 razy w ciągu dnia. 5 razy to znaczy o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i w nocy. I choć wezwania do modlitwy towarzyszyły nam przez cały wyjazd, w końcu Pakistan jest krajem muzułmańskim, to nie widzieliśmy, aby w czasie nawoływań życie zamierało, a wszyscy mieszkańcy rzucali się do modlitw. Zapewne jest to związane z samym islamem i poczuciem wiary i obowiązku modlitwy wśród Pakistańczyków, ale o tym opowiem innym razem. Jest godzina 11. Zostaliśmy przywiezieni do innego hotelu niż ten, w którym byliśmy.
mamy czas wolny do godziny 15. Do godziny 15 mamy czas wolny, dlatego że reszta grupy, która właśnie dzisiaj przyjechała, no musi odpocząć po podróży, więc mają czas na to, żeby się troszeczkę przespać. O 15 mamy lunch, a po lunchu mamy zostać zabrani na jakąś wycieczkę znowu gdzieś, więc zobaczymy, co będzie. Po lunchu nastąpił proces wybierania motocykli. Jako że ciągle nie mam jeszcze nawyku noszenia ze sobą kamery cały czas i dopiero po czasie łapię się na tym, że to czy tamto można było nagrać, musicie mi wybaczyć. Zresztą na tym etapie nie chciałem też za bardzo nagrywać reszty ekipy, bo jeszcze nie znaliśmy się na tyle i nie wiedziałem, czy ktoś chciałby być nagrywany, czy też nie. Ale do brzegu. Proces wyboru motocykla polegał na tym, że każdy siadał na różne maszyny i sprawdzał, która do niego mówi mój ci on. W zasadzie wszystkie były w podobnym stanie. Każdemu z motocykli coś dolegało, więc wybór opierał się na bardzo subiektywnym odczuciu, czy na tym ktoś czuł się dobrze. Motocykle, które wybraliśmy, były naszymi już na cały wyjazd, więc trzeba było wybrać mądrze. Usterki, o których wspomniałem, były drobne i nie uniemożliwiały podróży. Po prostu były i trzeba było to zaakceptować lub poprosić ekipę Jimmy'ego o szybką naprawę. A to lusterka nie było, a to światło jakieś nie działało, a to kanapa się przesuwała. Pierdoły. Szczerze mówiąc, zdarzało mi się widzieć w Polsce motocykle szkoleniowe w gorszym stanie. Więc skoro kursanci dawali radę, to czemu my mielibyśmy nie dać? Ruszały, biegi się zmieniały, jechały w miarę prosto i czasem nawet hamowały. Czegoż chcieć więcej? Żartuję, kochani, nie było wcale tak źle. Oczywiście nie były to nasze spełniające rygorystyczne europejskie wymogi, wychuchane, ukochane motocykle, jednak biorąc pod uwagę stan tutejszych dróg i to, że motocykle jeżdżą na okrągło i wcale łatwo nie mają, to naprawdę nie można się było do niczego przyczepić. Dopóki motocykl jedzie, nie trzeba z nim walczyć i nie ma się wrażenia, że chce cię zabić, to w zupełności wystarczy, aby cieszyć się przygodą. A przygoda była niesamowita. Wydaje mi się, że już o tym mówiłem naszym patronom podczas spotkania, ale ten pierwszy dzień jazdy motocyklem przez Pakistan był takim dniem, który zrobił na mnie największe wrażenie. Był takim ogromnym wow. I żeby była jasność, każdy kolejny dzień przynosił coraz to piękniejsze widoki i miejsca, robiące na mnie ogromne wrażenie, ale jednak których oczekiwałem. Natomiast to właśnie ten dzisiejszy dzień był takim obuchem walącym w potylicę. Zderzeniem z rzeczywistością, której się nie spodziewałem. Od nauki jazdy lewą stroną drogi w warunkach pakistańskiego ruchu drogowego, przez naukę obsługi motocykla, w którym skrzynia biegów działa inaczej, po kosmiczny wręcz krajobraz, gdzie za każdym zakrętem oczy rozszerzały, a usta otwierały mi się coraz bardziej. Dzisiejsza wycieczka była swoistą rozgrzewką przed tym, co miało nas czekać w ciągu kolejnych kilkunastu dni. Taki rozruch i oswojenie się z tym, o czym powiedziałem przed chwilą. Czasu wiele nie było, bo tutaj zmierzch zapada szybciej, dlatego i wycieczka długa nie była. W sumie około 50 km. Celem było Blind Lake, czyli jezioro zasilane od czasu do czasu przez rzekę Shigar. Od czasu do czasu, bo tylko wtedy, gdy rzeka zaczyna wylewać.
Yeah, okay. Group photo. No, you must ask them. I don't know. Come. Słuchajcie, chłopaki chcą fotkę z nami wszystkimi. No dobra. Hello, sir. How are you? Chcą fotkę z nami wszystkimi. No ba. Sorry. Jak w kaskach. Please. Thank you. Do jeziora prowadzi kilkukilometrowy odcinek offroadowy, który dla nas był chrztem bojowym w takich warunkach. Dlatego zostawię Wam ten odcinek naszej drogi w wersji SOT. Tu na chwilę wtrącę się ja. Miałam świadomość, że na tej wyprawie nie będziemy jeździć jedynie asfaltem. Że takich odcinków offroadowych trochę będzie. W końcu Łukasz nas ostrzegał. I chociaż wydawało mi się, że jakoś sobie poradziłam, to w duchu liczyłam, że gorzej, w sensie trudniej niż dzisiaj, już nie będzie. Po prostu przejechałam ten odcinek bez wywrotki i uważałam to poniekąd za sukces. Ale byłam przekonana, że w trudniejszym terenie sobie nie poradzę. Miałam więc cichą nadzieję, że w kolejnych dniach nie będę musiała się sprawdzać. Z perspektywy czasu cieszę się, że sprawy nie potoczyły się po mojej myśli. Jazda poza asfaltem okazała się wyzwaniem, ale też ogromną frajdą. Ale nie uprzedzajmy faktów.
Jak wspomniałem, ten dzisiejszy dzień miał być rozgrzewką, rozruchem, najłatwiejszym odcinkiem offroadowym, z jakim mieliśmy do czynienia podczas pakistańskiej wyprawy. A jednak, już na tym etapie musieliśmy sobie przypomnieć wszystko, czego nauczyliśmy się podczas motoegzorcyzmów. Zdecydowanie warto było wziąć udział w tym szkoleniu, bo jak się okazało, Łukasz przewidział wszystko. Przemierzając północny Pakistan, w każdej dziurze, hałdzie piachu, żwirze zamiast drogi, odnajdywaliśmy zadania ze szkolenia. Nad samym jeziorkiem spędziliśmy tylko chwilę. Kilka minut na zrobienie fotek, odrobinę zachwytu nad otaczającym pejzażem i wracamy. Bo jak już wspomniałem, na tej szerokości geograficznej ciemność zapada szybciej, a jazda po ciemku w tych warunkach drogowych przyprawia o jeszcze szybsze bicie serca. Ale chyba warto, żeby móc zobaczyć jeden z najpiękniejszych zachodów słońca. Moi drodzy, kończymy ten dzień. Męczący, ale cudowny. Jest godzina 23. Przed chwilą jeszcze niedawno była kolacja. Jeszcze potem posiedzieliśmy w ogrodzie i sobie pogadaliśmy, pożartowaliśmy. Słuchajcie, pierwszy tryb motocyklowy podczas tego wyjazdu. Niedaleki, około 50 km, ale słuchajcie, po raz kolejny wam to powiem, mózg, po prostu mózg, słowa, nie ma słów, żeby to opisać. Nie da się jechać szybko, bo trzeba się rozglądać na wszystkie strony. Głowa cały czas pracuje, kark cały czas pracuje, widoki, no naprawdę, no, widzieliście na filmie, a ten film naprawdę nie oddaje tego, co to jest, więc jeżeli będzie tak wyglądały pozostałe 2 tygodnie, to naprawdę, nie wiem, te filmy będą trwały po godzinie. Ja już wiem na tym etapie, że zabrałem za mało baterii do kamery, do GoPro, bo co chwilę tak naprawdę potrzebowałbym jechać cały czas i pokazywać wam wszystko. Nie wiem, te filmy naprawdę będą trwały chyba godzinę. Dobra, kochani, taki jest plan na następny dzień. Jutro wstajemy, 9 rano mamy śniadanie, o 10 mamy stąd wyruszyć i jedziemy zobaczyć jakieś 2 doliny. Około 100 km mamy do zrobienia, śpimy gdzieś tam w tamtych okolicach. Taki jest plan. Troszeczkę nas martwi to, że może się pogorszyć pogoda, bo tutaj prognoza zapowiada, że jutro może padać, więc zobaczymy, co się będzie działo. No i tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy dzień i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. I wanna be happy like you.